Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Jakiś czas temu na jednym z paranormalnych subredditów pojawiło się krótkie, ale całkiem ciekawe nagranie uchwycone przy pomocy domowej kamery. Sytuacja miała miejsce niedługo po tym, gdy do domu wprowadzili się nowi lokatorzy, młode małżeństwo nie posiadające żadnych dzieci. A mimo to kamera zdołała uchwycić coś bardzo niepokojącego. Późnym wieczorem kamera zdołała uchwycić wybiegającą z ciemnego pokoju postać, która przywodzi na myśl tylko jedno – kilkuletnie dziecko. Co więcej, w tym samym momencie na nagraniu można usłyszeć coś, co do złudzenia przypomina głos właśnie dziecka. I to, że para, która wprowadziła się do domu, nie miała dzieci, to jedno, ale jeśli wierzyć osobie, która wrzuciła nagranie do internetu, w tamtym momencie w domu nie było zupełnie nikogo. Niestety dysponujemy tylko tym jednym nagraniem z tego miejsca, bo nowi nabywcy niedługo po tej sytuacji postanowili się wyprowadzić. Ciekawe tylko, jaki był powód. Być może młoda para zaraz po wprowadzeniu się zaczęła być prześladowana przez coś, czego nie potrafili wyjaśnić. Kto wie? Midwest Ghost Hunter to obecnie jeden z najlepszych Ghost Hunterów, a przynajmniej na mojej liście plasuje się bardzo wysoko. Ian tym razem wybrał się do jednego z najbardziej nawiedzonych barów w USA. Ten bar posiada taką reputację nie bez powodu. Już sama jego budowa dla wielu była złym pomysłem, dlatego że budynek wzniesiono dokładnie w miejscu starego cmentarza. Na przestrzeni lat dochodziło również do wielu zbrodni, od kowbojskich strzelanin aż po krwawe mafijne porachunki. Tak naprawdę ciężko jest w ogóle zliczyć, jak wiele śmierci widziały ściany tego miejsca. Nie ma więc co się dziwić, że obecnie zarówno właściciele, jak i klienci opowiadają o wielu ciężkich do wyjaśnienia zjawiskach, które mieli okazję poczuć na własnej skórze. A Midwest, tak jak zawsze, wybrał się na śledztwo w pojedynkę, a do tego w samym środku nocy. Alright. Time to check out the kitchen. Employees say there's a lot of activity in here. Hello? Is anyone back here? My name is Ian. Could you tell me your name? Maybe I should try to take some pictures. If there's anyone in here, could you show yourself? What the f*** was that? Hello? Oh, holy shit! Oh my god, something just got thrown. What the hell was that? Look at that. What the f*** is that? Oh my god, that's like a spoon. It's on the floor. Like, how is that even possible? Już niedługo po rozpoczęciu śledztwa Ian doświadczył dużej aktywności, a co gorsza wydawało się, że istota, z którą ma do czynienia, wcale nie jest przyjaźnie nastawiona. To jednak nie to było najstraszniejsze, a te tajemnicze szepty, które towarzyszyły mu niemal przez cały czas. Al, I heard your spirit still visits this place. Is that true? Could you make a noise in here if that's true? Are there any other notorious gangsters still hanging around here? Oh god, holy moly, I just heard a freaking whisper behind me. That sounded like a man. Hello? I hear people see shadow figures down here. Who's responsible for that? Whoa, what the f***? Dude, something just pulled on my backpack. Who just touched me? I felt you. And I know you're behind me. Show yourself.
God, it literally feels like every time I turn around, I'm gonna see somebody, like right behind me, staring me down. Why do you still haunt this basement? Were you murdered? Or were you the murderer? God, what the dude? I keep feeling like something touching me. Why do you keep touching me? Are you trying to scare me? You're gonna have to do better than that if you want to scare me out of here. I'm not scared. Jesus Christ. Alright, Ian, just calm down. Normally this level of activity doesn't freak me out this bad, but you just don't understand. The feeling down here is heavy, and it's just, whoa. It makes it so much harder to get through this. Is there anyone in here? I just heard that right in my ear. Oh God, I did not like that. It literally sounded like a man's voice going, yeah, yeah. Oh God, I literally felt the breath off it too. Tajemnicze szepty, których źródła nie sposób ustalić, to jedno, ale to, co przytrafiło mu się w piwnicy, można już nazwać tylko jednym słowem – przerażające. It's super tense in here. It sounds like somebody's down here with me. Who's out there? Oh God. Holy shit. I don't know how much more of this I can take. It's coming from this room. Again. The pole room. I can hear you over there. I know you're down here. I don't think it's the same spirit at all. Kind of getting that heavy, bad feeling again. If you're one of the mobsters, make another sound. Oh God. Jeez. This is the last spirit I want to encounter right now. Could you do it again a little louder? Oh, holy shit. Oh my God. That was a black mass. Okay, I want to get out of here. I want to get out of here. But it's a freaking dead end over here. I can't get out this way. W najciemniejszym zakamarku nawiedzonej piwnicy coś przypominającego czarną postać zdaje się przechodzić pomiędzy filarami. Na przestrzeni lat widzieliśmy już naprawdę wiele rzeczy, ale niezwykle rzadko mamy do czynienia z czymś takim. Ale czy to nie jest czasem zbyt dobre, żeby mogło być prawdziwe? Jak zwykle widzieliśmy tylko kilka fragmentów, a tamtej nocy działo się znacznie więcej, więc najlepiej będzie, jeśli obejrzycie całość tego śledztwa na kanale Midwesta, a później dacie mi znać, co o tym wszystkim sądzicie. Bezpośredni link do tego filmu znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Kolejne nagranie pochodzi z niewiadomego źródła. Możemy być jednak pewni tego, że zostało uchwycone przez kamerę ochrony znajdującą się w jakimś muzeum. Nagraniem podzielił się zapewne jeden z ochroniarzy, który pewnego dnia na monitoringu zauważył coś bardzo dziwnego. Widoczna na kamerze kobieta, która zdaje się podziwiać eksponaty, po chwili rozmywa się w powietrzu, a przynajmniej tak to wygląda. Wielu komentujących jednogłośnie stwierdziło, że jest to idealne nagranie przedstawiające prawdziwego ducha, jednak ja nie byłem taki pewny.
Poświęciłem trochę czasu na poszperanie w internecie i co prawda nie udało mi się znaleźć źródła, ale udało mi się znaleźć to samo nagranie, tylko nieco dłuższe. I tutaj sprawa ma się już nieco inaczej. Zobaczcie sami. Призрак. Көрдіңіз бе осы фотода? Призрак. Иә, көрдіңіз бе? Призрак жүр. Kraan jabық тұр. Храм жабық тұр, иә. Мен жауып кеттім ғой. Сіз шынап қот жасап жауып келдіңіз. Қайта сізге көрінбепті жаңа. Көрінгенде сіздің есіңіз шығады. Бұны көрдіңіз бе? Елес жүр ғой, елес. Призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат 1-лерде көргем. O ile kobieta, tak jak wcześniej, zdaje się faktycznie rozmywać, to po chwili znowu staje się widoczna i kontynuuje podziwianie eksponatów. Wygląda na to, że w momencie, gdy na chwilę się rozmyła, podeszła bardzo blisko ściany, żeby rzucić okiem na znajdujący się tam obraz. I o ile krótsza wersja tego nagrania naprawdę może robić wrażenie, to w jego pełnej wersji widzimy dokładnie, że to wcale nie jest żaden duch. Kobieta była ubrana w jasne ubranie, co skutecznie utrudniło słabej jakości kamerze odróżnienie pikseli, przez co, gdy kobieta podeszła do ściany, to kamera najzwyczajniej na świecie stopiła dwa podobne kolorystycznie obiekty w jeden. Dokładnie z tym samym efektem mamy do czynienia na nagraniach wykonanych w nocy, gdy przeróżne postacie w tajemniczy sposób nagle znikają. Oczywiście to tylko moje wyjaśnienie, ale bardzo chętnie poznam wasze zdanie. Czy na nagraniu mamy do czynienia z prawdziwym duchem, czy może jednak to nic więcej niż efekt słabej jakości samej kamery? Dajcie mi znać, co o tym myślicie w komentarzach. Alex prowadzi profil poświęcony muzyce. Jego TikToki zwykle zawierają wskazówki dla początkujących producentów czy wpadające w ucho przeróbki. Pewnego jednak razu podzielił się nagraniem, które kompletnie nie miało nic wspólnego z jego hobby. Jak sam przyznał, spotkało go coś naprawdę dziwnego. Quiero que vean, estoy ahorita en el baño de la universidad. Pero el pedo ahorita es que bueno, acabo de terminar de hacer el baño. Y pues estaba todo normal. Pero ahorita están ruidos raros. Y se está tocando la puerta, pero quiero que vean que pues no hay nada. Vean, ahí está mi reflejo, pero vean de este lado, pues aquí no hay nada, vean. Acá tampoco, vean. Aquí tampoco hay nada. Aquí pues tampoco, vean. Y acá el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo. Pero a ver, hoy. ¿Escucharon? ¿Escucharon? No hay nada. Tajemnicze odgłosy i stukanie w publicznej toalecie to jedno, ale czy byliście w stanie zauważyć to, z czego sam autor nagrania nie zdawał sobie wtedy sprawy? Spójrzcie jeszcze raz. Gdy ponownie zbliżył się do kabin, które wcześniej, jak dobrze widzieliśmy, były kompletnie puste, przez szparę w drzwiach możemy przez moment zobaczyć coś jakby twarz wyglądającą ze środka. A zaledwie po chwili, gdy Alex zagląda do środka kolejny raz, kabina jest kompletnie pusta. Tylko czy jego doświadczenie było prawdziwe? A może to nic więcej niż sprytnie przygotowana sztuczka? Najlepiej będzie, jeśli ocenicie to, co właśnie widzieliśmy w komentarzach. Pewien zaniepokojony użytkownik Reddita podzielił się na jednym z paranormalnych subredditów nagraniem ze swojego rodzinnego domu. Jak opowiada, na przestrzeni ostatnich 2 lat czasami doświadczali podejrzanych zjawisk, jak na przykład spadające z szafek niewielkie rzeczy, ale to dopiero od niedawna ciężkie do wyjaśnienia zjawiska zaczęły przybierać na sile, a największa aktywność zdawała się skupiać w piwnicy. That's freaky stuff right there, man. Yep, that's what you call
So that door always swings wide open and it stays open. It doesn't ever close, stay like that. Oh, there you go. Let go. Mimo że nagranie nie jest nie wiadomo jak spektakularne, to chyba możemy się zgodzić, że jest jak najbardziej wiarygodne. Co ciekawe, drzwi, które zostały na nim otworzone, prowadzą do specjalnego pomieszczenia, czegoś w rodzaju spiżarni, ale autor nagrania, jak sam przyznał, był wtedy sam w domu i nie miał odwagi tam wejść. Szkoda, bo może to coś, cokolwiek to było, chciało mu w ten sposób coś przekazać. Jeśli chcecie dokładniej poczytać o tej całej sytuacji, to link do tego konkretnego postu znajdziecie w opisie. I na koniec mam dla Was jeszcze nie nagranie, a zdjęcie. Fotografia była zrobiona na miejscu śmiertelnego wypadku i wiąże się z nim pewna ciekawa historia. Mianowicie w samochodzie, który uległ niemal całkowitemu zniszczeniu, znajdowały się 4 osoby. Nieoficjalnie mówi się, że za wypadek był odpowiedzialny naćpany kierowca. Na etapie wstępnego śledztwa nieoficjalnie mówiło się, że istnieje świadek, który w tamtym momencie przebywał w pobliżu i został na miejscu jeszcze po wypadku. Widać go nawet na jednym ze zdjęć, właśnie na tym nadesłanym przez Piotrka. Chodzi o tę wyglądającą zza krzaków kobietę. Problem polegał na tym, że nikt z wezwanych na miejsce nie zauważył tej osoby, a mimo to na zdjęciu widać ją bardzo wyraźnie. Jednak to, co jest w tym wszystkim najciekawsze, to to, że 2 osoby przebywające w samochodzie były rodzeństwem i niecałe 2 tygodnie przed tym wypadkiem zmarła im babcia. Tak więc, czy widoczna na zdjęciu kobieta i zmarła niedawno babcia 2 pasażerów to jedna i ta sama osoba, a raczej jej duch? Czy przyszła pomóc przejść na drugą stronę swoim wnukom, gdy poczuła, że stracili życie? Biorąc pod uwagę wszystkie znaki z zagrobów, o których tyle się słyszy, taki scenariusz wydaje się być całkiem prawdopodobny. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca odcinka. Dziękuję za Wasz czas i za obejrzenie tego materiału. Jeśli jesteście tu nowi i interesują Was takie tematy, to zachęcam do subskrybowania kanału. To w sumie nic nie kosztuje i dla mnie to jest naprawdę duża pomoc. Oczywiście dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym. Wasze wsparcie jest dla mnie naprawdę nieocenioną pomocą. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia już niebawem w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!